Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie komisariat policji w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeśli nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Jeśli chodzi o wnętrze naszego komisariatu, to pokażę Wam je już teraz, ze względu na to, że nie będę pokazywał jak je zbudować na samym końcu odcinku. Dlatego teraz możecie sobie to przyuważyć i będziecie mogli wrócić do tego na samym końcu, jeżeli będziecie chcieli udekorować tak samo to jak ja. Czyli tak, o, tutaj mamy po prostu takie zwykłe siedzenia, taką poczekalnię. Tutaj wywaliłem sobie dziurę, żeby po prostu łatwiej było przechodzić. Tutaj oczywiście mamy od razu taką naszą recepcję, gdzie po prostu przyjmowani są petenci i ewentualnie wpuszczani na odwiedziny, a na odwiedziny przechodzą sobie tędy, tutaj przez skany, tutaj zostawiają oczywiście jakieś różne rzeczy, przechodzą sobie tutaj i trafiają na stołówkę, gdzie mogą się spotkać z osadzonymi. Idąc dalej tutaj, przechodzimy sobie już do części więziennej, czyli tutaj mamy taki korytarz 3×3. No i tutaj mamy, załóżmy, prysznice, od razu jak widzicie są zrobione w taki oto sposób, tu oczywiście guziki, które otwierają wodę, a tutaj mamy pootwierane cele, no bo jest to nowe więzienie i każda cela wygląda tak samo, czyli tutaj jakaś taka ubikacja w taki oto sposób zrobiona ze względu na małą ilość miejsca, jakieś łóżeczko, no i jakieś biureczko i tak wygląda każde piętro. Tutaj dodatkowo zrobiłem taką izolatkę dla bardzo agresywnych więźniów. Jeżeli ktoś był agresywny, to możemy go zamknąć w ciemnej celi. Górne piętro wygląda dokładnie tak samo, z tym wyjątkiem, że tu jest jeszcze świetlik. Tu można powiedzieć, że to jest dla takich, wiecie, takich drobnych rzezimieszków, którzy coś tam sobie w życiu przeskrobali i po prostu muszą tutaj trafić do więzienia za karę. No to tu jest dla takich, wiecie, lightowych więźniów, bo tu jest jeszcze właśnie ten świetlik, który ładnie nam to doświetla, a tutaj u dołu dla takich, wiecie, totalnych badasów, którzy po prostu tam, wiecie, robią rozróbę wszędzie i zawsze, nie? Ja tu sobie rozwalę, żeby móc sobie stąd wyjść. Tutaj też i przejdę sobie teraz tutaj do kolejnej części, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy monitoring tego wszystkiego, o czym mówiłem. No to tutaj jest to miejsce, gdzie przyjmowani są petenci po wejściu na górę. Natomiast mamy tutaj szafki, w którym znajdziemy asortyment naszych policjantów. Po przejściu w prawo mamy biuro policyjne, tutaj widzicie monitory i tak dalej. W taki oto sposób. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy garaż, w którym nie zrobiłem samochodów ani nic takiego, ale tutaj docelowo możecie sobie zrobić jakieś pojazdy. No i oczywiście możemy sobie wrócić dołem i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wnętrze, to całość mamy zrobioną. Teraz na ekranie możecie zobaczyć listę materiałów potrzebną do zbudowania tego komisariatu z więzieniem. Jak widzicie, trochę tego jest, ale myślę, że jak najbardziej warto coś takiego sobie zbudować, jeżeli budujecie miasto. Albo tak zwyczajnie dla trenowania własnych skilli w budowaniu. Teraz z kolei na ekranie wyświetlają Wam się pełne wymiary potrzebne do zbudowania tego posterunku. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od krawędzi do krawędzi, czyli na przykład odtąd dotąd będzie jakaś liczba, odtąd dotąd będzie, załóżmy, 3, odtąd dotąd znowu będzie jakaś liczba, odtąd dotąd, później załóżmy odtąd dotąd znowu będzie 3, odtąd dotąd kolejna liczba, odtąd tu będzie dotąd, później odtąd będzie dotąd. Tak samo tutaj, chociaż tego teraz nie będę rozpisywał. Tu na pewno będzie w tym miejscu, że to jest 2×2, czyli to po prostu będzie dwójeczka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to zrozumiałe. Tutaj z kolei jak będziecie mieli wpisane 4, to tutaj będzie jedyny wyjątek, bo tu będzie odtąd dotąd. No i tak samo tutaj, jeżeli będziecie mieli wpisane 5, no to będzie odtąd dotąd, nie? No to są jedyne wyjątki. Także co, bez przodu, na te czarne kreski nie zwracajcie uwagi, bo ja sobie zaznaczyłem ścianę, żeby później łatwiej Wam pokazać, w którym miejscu one są. Także co, może bez przedłużenia przejdźmy do budowania i będziemy budowali tak samo jak ostatnio, czyli ściana po ścianie, zaczynając od tej, przechodząc do lewej, z tyłu i z prawej strony. Ok, w takim razie zacznijmy sobie tutaj, gdzie mamy wejście, czyli tutaj podnosimy na wysokość 7 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz tak, o, tutaj robimy raz, 2, 3 odstępu, ciach, ciach. Tu robimy na 2, raz, 2, 3, ciach, ciach, ciach. Tu znowu robimy raz, 2, raz, 2. Cyk, cyk, cyk. I tutaj powinno nam zostać 3, bo tutaj również podnosimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to nam się wszystko ładnie zgadza. Tu możemy sobie to przeciągnąć, bo tutaj będzie okno w taki oto sposób. Teraz tu sobie to zamykamy tak naprawdę dotąd. Tu przeciągamy sobie dotąd. Teraz tu będziemy sobie przeciągać w taki oto sposób. Czyli tutaj na początku teraz robimy coś takiego. Ok. Tu oczywiście dodajemy sobie coś takiego.
Ok, no i tutaj dodajemy sobie również, może nie tutaj, tylko w tym miejscu dodajemy sobie coś takiego, powiedzmy w tym miejscu. Możemy to przesuwać w lewo, w prawo, jak nam to pasuje. No i tutaj oczywiście teraz podnosimy sobie jeszcze to na 2 ze względu na to, że tutaj będziemy mieli to troszkę dalej. Tu oczywiście będzie nam to wychodziło, także również sobie to przeciągamy w tym wypadku o 2, no bo tutaj jeszcze będziemy robili, to będzie tutaj szło, nie? Także takie coś tutaj robimy. Ok. Teraz tutaj na środku centralnie będziemy mieli jedno okno, także podnosimy sobie to na maksymalną wysokość, czyli tutaj w tym miejscu dotąd. Ok, tu będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kratek w taki oto sposób. Możemy zrobić to w ten sposób, albo możemy zrobić po prostu takie lite okno. Wszystko od nas tak naprawdę zależy, jak to chcemy zrobić. Pamiętajcie tylko, że tu będzie zaraz sufit, także możecie to zrobić jedno niżej, załóżmy w taki oto sposób, nie? Ok, tu sobie oczywiście to również przeciągamy w taki oto sposób. No i tutaj teraz tak o. Tutaj będziemy, zacznę może tutaj od tej strony. Robimy sobie coś takiego, no i tu będziemy podnosili to dużo wyżej, nie? Czyli na początku dajemy na 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sprawdźmy, czy jest na równi. Wszystko się zgadza, no i teraz jeszcze o 2 sobie przenosimy, czyli tak naprawdę na wysokość 10 kratek sobie tutaj robimy coś takiego, żeby nam to ładnie wyglądało. Ok, to mamy tutaj, podnosimy sobie znowu na wysokość 8, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, żeby nam się tu ładnie to zgadzało. Ok, tutaj również podnosimy sobie na wysokość 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko nam się tutaj zgadza. No i teraz kwestia tego, jakiej wielkości chcemy drzwi. Ja tu sobie zrobię tak, że zrobię sobie troszkę to opuszczone. W taki oto sposób. No i tu te drzwi będą cofnięte leciutko, tak jak tutaj widzicie. I sobie tutaj teraz zrobię taką oto bramę wjazdową. Mogę nawet zrobić coś takiego, że tam będzie po prostu na 2. Coś takiego, ciach, 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 ciach. No i tutaj sobie wstawiam jeszcze szybę, żeby te drzwi wjazdowe były tutaj zrobione. Tylko że w tym miejscu będziemy sobie to przeciągali w taki oto sposób. A nawet myślę, że możemy sobie jeszcze tutaj o jedno opuścić, żeby ta brama była niższa. Przechodząc tutaj do tej strony, czyli tak samo robimy tutaj. Raz, 2, 3. Tu akurat będzie nam się wszystko fajnie zgadzało. Ok, tu sobie przeciągamy. Coś takiego mamy. Super. No i tutaj robimy sobie od wewnątrz oczywiście w taki sam sposób, tylko tutaj możemy zrobić, myślę, jedno takie okno. W ten sposób, jedno takie większe. No i tutaj możemy sobie od wewnątrz zrobić bramę w taki oto sposób. I tutaj oczywiście dodajemy sobie jeszcze coś takiego. I tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o frontową ścianę, to mamy to gotowe, więc przejdźmy teraz do ściany po lewej stronie. Ok, jeśli chodzi o lewą stronę, no to tutaj robimy w taki oto sposób, że tutaj przeciągamy sobie na tą samą wysokość. Ok, teraz tu robimy na 2. Coś takiego. Tu robimy tak. O, od razu zaznaczymy sobie okna. W tym miejscu będą okna. Ok, żebym tego nie zapomniał. Tu sobie przeciągamy. I tak naprawdę tutaj będziemy mogli już sobie to podnosić na wysokość 8 kratek. Tutaj zaraz będziemy wchodzili na podwójnej grubości ściany. Tak jak na przykład w tym miejscu już. Ponieważ tutaj będziemy robili coś takiego, że mamy cyk, coś takiego tak naprawdę. I teraz tak tutaj będziemy sobie wstawiali kraty. No bo wiadomo, tu jest okno takie to już w tym korytarzu naszym więziennym, a tutaj dopiero wstawiamy sobie szyby, czyli krata jest jeszcze z szybami, nie? Tutaj oczywiście robimy sobie na 2 grubości. Ok, od razu obok, żeby nam to tutaj nikt się nie włamał. No i tutaj robimy litą pojedynczą ścianę akurat jeszcze, z tego względu, że żeby tu nam też nikt... Akurat tu jest karcer, więc tutaj nie ma żadnych okien, więc ciężko by było stąd uciec, nie? I tak naprawdę tutaj tą ścianę mamy w 100% gotową. Możemy przejść do ściany, którą mamy tutaj z tyłu i to ponownie będzie troszkę bardziej skomplikowana ściana. I teraz ponownie, dla jednych ta ściana będzie bardziej skomplikowana, dla drugich nie. Dlaczego? Ponieważ tutaj robimy 2 grubości. Tu akurat nie robimy tej grubości drugiej, bo to jest ten karcer, ale tutaj już robimy ścianę na grubość 2, nie? Czyli tutaj tak naprawdę lecimy pierwszej grubości ścianę. Tu możemy zostawić taką, żeby było tutaj jakieś przejście. Także tutaj lecimy w taki oto sposób. Na 2 w pierwszej kolejności i teraz tak tutaj na środku sobie robimy zawsze okna, żeby nam się to ładnie zgadzało. Ok, ciach.
I tutaj będzie ciach, ciach. Tutaj sobie możemy to zabudować, bo tutaj nic nie będzie. Ok, teraz tu sobie wstawiamy na pewno kraty w taki oto sposób. Ok, lecimy do góry. Tu będzie sufit, jak się nie mylę, bo tu jest 4. wysokość. Czyli tutaj będzie sufit. Ok, skoro tu mamy sufit, no to znowu podnosimy tutaj o 2, bo tu będzie podłoga. Podnosimy sobie o 2 wysokości, lecimy w ten sposób. Ciach, 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 ciach. Tutaj ponownie będziemy robili okna. To jest, tu jesteśmy, tak, tak, ok. Tutaj znowu robimy okna w tych samych miejscach, tu się nic nie zmienia. 3, w taki oto sposób. Ok, mamy coś takiego, wstawiamy znowu kraty, bo tu będą te nasze cele więzienne. No i tutaj tak naprawdę lecimy już do końca, zamykając to. Ok, mamy coś takiego. No i teraz musimy zbudować drugą ścianę, identyczną w zasadzie do tej, czyli tutaj tak naprawdę wszystko sobie wypełniamy i zostawiamy tylko otwory na okna, bo wtedy będziemy wstawiali tam szyby, nie? Ok, i teraz pozostało nam tutaj wstawić szyby, no bo przez same kraty więźniowie mogliby nam, załóżmy, uciec, ale już przez szyby nam nie uciekną, bo to są też jakieś tam, wiecie, super zbrojone szyby, nie? I teraz tak, o, tutaj robimy sobie okno. Teraz co ważne, tutaj pamiętajcie, że to okno będzie dwojakiej grubości, ponieważ tu będzie piętro, nie? Mamy tutaj 3 wysokości, tu będzie piętro. Tutaj lecimy znowu. Ok, tu będzie kolejne okno, takie samo jak te w celach, czyli tutaj możemy zrobić, tu mamy 2, mamy okno. Tutaj będziemy mieli kolejne okno i tutaj coś takiego. Ok, ciach, ciach. No i tutaj stawiamy sobie kratę, myk. Tutaj od wewnątrz tam będzie podwójna ściana, czyli tutaj widzicie, od wewnątrz możemy albo zostawić miejsce, żeby strażnicy mieli gdzie stać, albo ponownie od wewnątrz dodajemy sobie coś takiego, dodajemy kratę, okna, ciach, 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 no i lecimy do góry. Tutaj już będą pojedyncze, czyli tutaj tak naprawdę robimy sobie w taki sposób, że możemy zrobić coś takiego. Ja sobie tu nawet robiłem troszkę inny sposób, bo podniosłem sobie coś takiego, tu zrobiłem sobie okno na 2, tutaj znowu zrobiłem okno na 2 i tutaj też sobie zrobiłem okno na 2, coś takiego. Ok, i tutaj mamy już piętro, gdzie będą policjanci, dlatego tutaj możemy sobie zrobić to w taki, a nie inny sposób, żeby nam to wszystko wyglądało. I tak naprawdę tylnią ścianę mamy już zrobioną. Przejdźmy teraz tutaj do naszej ostatniej ściany, znajdującej się po prawej stronie budynku. Ok, skoro tutaj jesteśmy, no to będzie tutaj troszkę łatwo i troszkę ciężko, ze względu na to, że tutaj właśnie zostaje ten jeden element, dlatego możecie sobie to tutaj doładować. Tu podnosimy do góry, tutaj również podnosimy sobie do góry. Ok, no i tutaj ponownie robimy coś takiego, że mamy tutaj jedno okno w tym miejscu, ono będzie na 3, ciach, ciach, ciach. No i tutaj tak naprawdę będzie okno, możemy tutaj zrobić okno na 2, czyli to możemy sobie wywalić, tutaj zrobić coś takiego, ciach, tutaj znowu zrobić coś takiego i tutaj ten element również wywalić, ze względu na to, że tu będzie po prostu okno na 2. Tu robimy sobie to, zabudowujemy w pełni, no i tutaj znowu robimy coś takiego, że tu na pewno będzie okno, z tego co się nie mylę, w tym miejscu i te okno nie będzie już oknem takim, wiecie, zbrojonym, że będą w nim kraty, tylko będzie to normalne okno, więc tam nie musimy robić drugiej ściany. Natomiast tutaj oczywiście dodajemy sobie jeszcze jedno okno podwójne, bo dlaczego by nie, żeby nasi tam policjanci mieli widno. Ok, no i teraz tutaj dodajemy sobie oczywiście kratę, tutaj dodajemy sobie okno, tutaj oczywiście również dodajemy sobie okna, ciach, 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 w taki oto sposób i tutaj to tak naprawdę tą część mamy zrobioną. Przejdźmy sobie teraz tutaj, tu sobie jeszcze podniosę o 1. Ok, no i teraz lecimy tutaj, czyli robimy coś takiego, że tutaj będzie na 4, okno będzie 4 na 5, czyli będzie coś takiego, tutaj mamy 4, tu wysokość 5, tu sobie to przeciągamy, tutaj również sobie to przeciągamy, tutaj również sobie to przeciągamy i tutaj również sobie to przeciągamy, żeby nam się to wszystko ładnie zazębiało. Ok, mamy coś takiego, no i tutaj jeszcze dodajemy sobie coś takiego i pozostaje nam wypełnić okno. To okno jest spore, więc ja je wypełnię później. Przejdźmy teraz do tego, jak tutaj te ściany będą wyglądały od wewnątrz.
Ok, jeśli chodzi o ściany od wewnątrz, to zaczniemy sobie robić tutaj odtąd, czyli tutaj od tego momentu lecimy sobie tak naprawdę, powiedzmy tutaj do pierwszego okna w tamtym miejscu, tutaj sobie przeciągamy, robimy coś takiego, tu będzie wejście, tu będzie tak naprawdę okno w taki oto sposób, tutaj sobie to przeciągamy, tu będzie okno na 3, wszystko nam się będzie zgadzało, tu również robimy coś takiego, tutaj robimy coś takiego, bo tu też będą drzwi. Ok, no i tutaj robimy tak. Teraz sprawdzam, czy nam się to zgadza. Ok, tu możemy to sobie przeciągnąć. No i tutaj będziemy mieli coś takiego i tu będziemy mieli wtedy te nasze, wiecie, naszą tą recepcję. Możemy nawet zrobić to tak, że sobie tutaj zrobimy w ten sposób, a tutaj jeszcze zrobimy coś takiego. No teraz to mi się to nie spina, nie? Ale o, coś takiego możecie sobie tutaj zrobić jak najbardziej, nie? Jeżeli o to chodzi, no i tutaj oczywiście w taki oto sposób. Idąc dalej, lecimy sobie tutaj do góry i teraz u góry tu będzie tak o, tu będzie piętro, tu lecimy do góry, ok, tutaj tą ścianę sobie tutaj zabudowujemy do końca, bo tutaj nic nie będzie widoczne, w taki oto sposób, super. Natomiast tutaj będzie okno i to okno możemy zrobić w taki oto sposób, tutaj przeciągając je do samego końca, tak na całą długość, możemy ewentualnie tutaj sobie dodać coś takiego, że tutaj będzie okno i tutaj dodamy sobie jeszcze na przykład coś takiego, bo dlaczego by nie. To będzie pierwsza ściana. Dalej od tej ściany, tutaj od tego narożnika robimy raz, 2, 3, 4 i tutaj tak naprawdę robimy sobie po prostu przejście do drugiego pomieszczenia i przeciągamy sobie to do góry. Tu będzie również przejście w tym miejscu, coś takiego, przeciągamy sobie to, ok, i mamy to zrobione, jeśli chodzi o ścianę. Teraz odtąd robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak naprawdę do samego końca, co ja będę się tutaj z Wami, tutaj wiecie, on tłumaczył, jak Wy doskonale wiecie, o co chodzi. Tu przesuwamy sobie to w taki oto sposób. Oczywiście zaraz Wam powiem ile odstępu, a tak właściwie nie muszę mówić, bo to będzie na równo tutaj z tymi drzwiami, nie? Więc to tutaj nie muszę Wam tłumaczyć. I tak naprawdę te ściany sobie zabudowujemy na full, nie będę tego pokazywał. Teraz tutaj odtąd robimy, jak tu mamy okno, robimy jeden odstępu, tu będą drzwi, ciach, podnosimy do góry, tu będą znowu drzwi, ciach, w tym miejscu, tutaj robimy coś takiego, podnosimy, ok, tu będzie pięterko ładnie, tu będą szybki wstawione, elegancko, coś takiego, ciach, ciach, mamy to zrobione, tutaj również ciach, ciach, tutaj z tej strony robimy wejście robimy w taki oto sposób też, żebyście tutaj wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Ok, tu robimy znowu litą ścianę, ciach, wszystko nam się tutaj ładnie zgadza, no i tu sobie już teraz łączymy po prostu na litą ścianę, żeby to nam ładnie wyglądało. Ok, i teraz tutaj tak mamy ten słup, z tym słupem robimy jeden odstępu, żeby zrobić drzwi i tutaj resztę zabudowujemy. Dobrze, że są te takie punkty orientacyjne, łatwiej mi to wytłumaczyć. Teraz mamy kolejny słup, tutaj ciach, no i tutaj już lecimy z celami. No to cele, tak jak widzicie, one mają tutaj 4 na 3 są robione, tak naprawdę tutaj bez tego, bo tutaj będą kraty, chociaż nie, tutaj było to, tu będą kraty, tu będą kraty, a tutaj będą drzwi. Czyli robimy coś takiego, po prostu tutaj będą drzwi, tu podnosimy do góry. Możemy sobie to podnosić nawet do samej góry, bo tutaj w tych samych miejscach u góry będą prysznice i tak dalej, i tak dalej. Ok, jak widzicie tutaj wszystko mam już zrobione, wszystkie ściany. I teraz jeszcze pokażę Wam, jak zrobić to wejście tutaj z tej strony, bo tutaj robimy to wejście dla policjantów do góry. Ja tutaj sobie zrobiłem coś takiego. Taki zwykły narożnik. I teraz po prostu ciach, ciach, tutaj ciach, ciach, ciach i tutaj mamy już tak naprawdę zrobione wejście tutaj dla policjantów, tutaj na ich piętro. Tutaj oczywiście możemy jeszcze zrobić przejście i tutaj na tym przejściu na 3 możemy sobie zrobić coś takiego tutaj do samego końca, elegancko, w taki oto sposób, cyk, i tutaj załóżmy w tym miejscu możemy sobie zrobić zejście do garażu, żeby jak ktoś tam chciałby z górnego piętra przybiec, no to w tym momencie może sobie przybiec z drugiego piętra, znaczy z pierwszego piętra tutaj bezpośrednio do funkcjonariuszy. No i tutaj oczywiście nic nie robimy, tylko po prostu wykładamy podłogę
I teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, podłoga tutaj będzie z białego betonu, na drugim piętrze będzie z białego betonu i przejdziemy zaraz do robienia dachu. Także ja pstryknę palcami i te podłogi się zamkną i przejdziemy do robienia dachu. Ok, i teraz jak zrobić dach? Na początku oczywiście robimy sobie świetliki, zaznaczamy, czyli tutaj ja sobie zacznę odtąd. Tu sobie zrobię jeden świetlik na pewno, w taki oto sposób. Taki większy niech będzie. Tutaj również będę robił świetlik. Tutaj miejcie na uwadze tylko, że robimy go troszeczkę inaczej, bo skoro tam tutaj o 1 wystaje, to tutaj myślę, że też powinien co najmniej o 1 wystawać, a nawet bym powiedział, że nawet o 2. I tutaj robimy sobie świetlik 2×2, znaczy 2×2, nie takie 2×2, tylko no wiecie o co mi chodzi, po prostu robimy coś takiego, żeby to ładnie nam wyglądało, nie? Czyli mamy jeden świetlik, drugi świetlik, przechodzimy do trzeciego świetlika. Trzeci świetlik robimy tutaj. Możecie go zrobić na 3 na przykład, coś takiego, żeby nam tutaj ładnie doświetlał. Tutaj to możemy sobie zabudować. Ok. I teraz tak, tu możecie zrobić świetlik na przykład na 1, jeśli Wam zależy, żebyście mieli, jeżeli chcecie mieć tu po prostu jeszcze jeden świetlik, to możecie to zrobić w taki oto sposób. No i tutaj w tym miejscu, to tutaj ja bym zrobił też na 3 powiedzmy, tylko po prostu w tym miejscu, nie, że wiecie, tutaj będzie 1, tu będzie 3 odstępy od tego świetlika, żeby też tak za dużo tego nie było po prostu zrobione, nie? Coś takiego. Ok, i tutaj mamy kolejny świetlik. No i teraz tak, tutaj na naszym korytarzu głównym, ja tutaj zauważyłem, że tutaj jest inaczej ściana postawiona, ale moim zdaniem to wygląda nawet lepiej, bo tutaj będzie takie doświetlenie troszkę tego. Ok, tutaj przyciągamy sobie w ten sposób. A tutaj dodatkowo, tego nie było w oryginale, tutaj możemy zrobić taki jeden pojedynczy świetlik w taki oto sposób, nie? I teraz tak, czy ja tutaj chcę zrobić jakieś świetliki? No ja bym chciał tutaj mieć jakiś świetlik dla panów policajów. Dla panów policajów tutaj zrobimy jeden świetlik w taki oto sposób. Może tutaj sobie zróbmy po prostu na całość coś takiego. Zabudujmy, no i tutaj również zróbmy jeden świetlik, niech chłopaki mają, albo zróbmy w taki sposób, jak już mi się tak zrobiło, no to zróbmy to w taki sposób. Czekajcie, żeby tylko nam się tu, a nie, bo wymiary mi się nie zgadzają. No to nie jest symetrycznie, to nie będzie. Jak nie jest symetrycznie, to nie będzie w ogóle. Robimy coś takiego i tutaj ciach, ciach i mamy kolejny świetlik. Bueno. I resztę tak naprawdę tutaj sobie zamykamy, bo resztę mamy zrobioną. Także teraz co? Ja przyspieszę i zamykam cały ten dach, gdzie nie ma świetlików. Ok, wszędzie gdzie musiałem, to już okna powstawiałem. Zapomniałem Wam tylko pokazać, jak zrobić wejście, a wejście robimy w taki oto sposób. O tutaj, cyk. I tutaj do zewnątrz ustawiamy sobie drzwi, więc przejdźmy teraz do tego, jak zrobić te policyjne banery. Ok, więc zacznijmy robić banery. Na początku zrobimy sobie oczywiście schemat flowera, czy flower charge, coś takiego. To jest jakikolwiek kwiatek i kartka papieru, żeby mieć po prostu ten flower charge. To będzie nam przydatne do gwiazdy, nie? I teraz na początku zróbmy sobie może napisy, czyli ja sobie zacznę od literki P i po prostu w przyspieszonym tempie Wam to zrobię, żeby nie marnować Waszego czasu. Każdy wie mniej więcej, jak się robi napisy. Ok, mamy napis police zrobiony. Przejdźmy teraz do tego, jak zrobić gwiazdę. Na początku robimy sobie coś takiego. Teraz dodajemy sobie cyk, cyk, robimy ten flower, czyli mamy coś takiego. Teraz to sobie ściągamy i dodajemy sobie od góry coś takiego. Elegancko. Teraz ponownie robimy sobie coś takiego i teraz dodajemy sobie rąb z żółtego, dzięki czemu mamy coś takiego. Teraz dodajemy sobie ostatnie dwa, czyli robimy coś takiego i teraz jeszcze od dołu dajemy, no może nie coś takiego, ale dokładnie to sobie robimy. Coś takiego i mamy tak naprawdę wszystko już gotowe do tego, aby udekorować naszym napisem police. Czyli teraz dodajemy sobie po prostu tutaj mniej więcej na środku, staramy się zrobić ten nasz napis. Ok, tu dodajemy sobie jeszcze gwiazdę, tu dodajemy sobie gwiazdę i tak naprawdę wszystko już teraz
macie zrobione. Jak widzisz, w pełni zrobiony komisariat wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Twittera i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się domek, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który bardziej Ci przypada do gustu. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!